Dzień dobry moi drodzy, kolejny przepiękny poranek przywitał nas w Atenach. Jeśli widzicie tło za mną i oglądaliście nasz poprzedni odcinek, no to wiecie, że w dalszym ciągu jestem w okolicach hali targowej. Ona wczoraj była bardzo ważnym elementem naszego spaceru po mieście, a teraz jesteśmy tutaj, ale nie z powodu owej hali, z powodu kawy. Skoro jest poranek, to człowiek łaknie kawy, a tutaj właśnie przy hali mieści się bardzo spektakularne kawowe miejsce. Spektakularne nie tylko dla tej dzielnicy, ale dla całych Aten. Nazywa się ono Mokka i ma kawę z dwóch miejsc, z określonych plantacji. Jedna mieści się w Brazylii, a druga mieści się w Etiopii. Sami ową kawę palą i parzą, tak jak się parzy kawę w Grecji, ale i na Bliskim Wschodzie. Czyli w tygielkach, tak jak Pan Bóg przykazał, ta kawa dochodzi w gorącym piasku. No to są konotacje pustynne, beduińskie, ale jest specjalne urządzenie, płyta podgrzewana, tam piasek i owe tygielki, które tu w Grecji nazywają się briki, a w świecie arabskim i w Bośni na przykład mówi się na to dżezwa, z kawą dochodzą. Taka kawa, rzecz jasna, musi być drobniej zmielona. No i te tygielki są różne. Mamy dwie plantacje, więc mamy dwa kolory briki. Tutaj mamy kawę z Brazylii, a tutaj mamy kawę z Etiopii. Oczywiście można sobie wybrać stopień dosłodzenia. Może być albo całkowicie gorzka, albo metrios z odrobiną cukru, albo też glikos słodka, albo imiglikos bardzo słodka. Jako że jestem człowiekiem środka, poprosiłem o metrios, trochę słodką. Normalnie piję kawę gorzką, ale taką z tygielka lubię z odrobiną cukru. On nie jest konieczny, bo zobaczcie, tutaj mamy galaretkę, najpewniej z soku winogronowego zrobioną. No takie lokum, to jest słodkie, bardzo posypane cukrem, pudrem, ale odrobina słodyczy w tej kawie. I wchodzę w Etiopię na początek. W Etiopii byłem tylko na lotnisku w Addis Abebie, ale kawa była tam wyborna. Zresztą nie trzeba być w Etiopii, by znać jakość tamtejszej kawy. Wspaniała kawa. Pamiętajcie, to nie jest włoskie espresso, czyli tego się nie wypija jednym haustem, nie gna dalej. Kawa tutaj pełni również funkcje społeczne. Pije się ją małymi łyczkami, popija wodą i gada z przyjaciółmi. Siedzę przy stoliku sam, ale sam sobie też mam coś do powiedzenia. Moi drodzy, kawka i będziemy dalej zajmować się kulinarnymi, porannymi, ateńskimi sprawami. Powtarzam niemal bezustannie, choć mam nadzieję, że nie do znudzenia, iż Ateny nie są oczywistym miastem. Nie są oczywistym w sensie architektonicznym. Tutaj trzeba odkrywać, no bo mamy nowe budynki, wysokie, wielkie, niby nic interesującego, a pomiędzy nimi zagubione również kulinarne skarby. No i właśnie do jednego z takich skarbów zmierzam. Lokal nazywa się Stani. Ten budynek akurat jest stary i tutaj od roku 1931 działa ten sam adres. Kiedyś to był sklep mleczny. Sprzedawano tutaj jogurty i masło, głównie z owczego mleka. No ale z czasem zrobił się z tego handel śniadankowy. Czyli oczywiście można sobie tutaj różne rzeczy na wynos kupić, ale można też usiąść i zamówić coś, z czego całe miasto i cała Grecja są dumne. Miasto jest dumne z takiego adresu. Ewcharisto. Ewcharisto.
Miasto jest dumne z takiego adresu, a cała Grecja jest dumna z takich typowych, wspaniałych produktów. Rzeczy mleczne. Już wiecie przecież, gdzie jestem. Ale jakie? Owcze mleko. Owcze mleko, a z niego jogurt, który da się kroić. On w zasadzie ma konsystencję sera i to jest przecudne greckie śniadanie. Plaster, tak to trzeba nazwać, owego jogurtu z miejscowym miodem i z orzechami. Coś takiego, no, choć aż tak dobrego jogurtu u nas nie mam, to jednak coś podobnego bardzo często spożywam w domu. Natomiast tego nigdy jeszcze nie jadłem, choć oczywiście składniki tak niepołączone osobno jadłem. Zgadnijcie, co to jest. Co to jest? No, nie zgadniecie. To jest masło. Masło z owczego mleka. Masło, które tutaj właśnie w ten sposób się jada. Jest również polane miodem i tak podawane. Bo niech mnie dunder śpiśnie. Po prostu maślane masło z miodem. Dietetycy, proszę się uspokoić. To jest na pewno niezwykle zdrowe. Przeciętna życia w Grecji jest dość wysoka. To jest mleko. A w zasadzie śmietanka z mleka owczego i również miód. Ale dobre. Ale dobre. Do przegryzienia trochę pieczywa. A teraz to. Konsystencja tego. Wspaniała rzecz. Jako człowiek jogurtowo-maślany jestem spełniony. Cudowny kontrast pomiędzy lekko kwaśnym smakiem jogurtu, jego kremową konsystencją i tym miodem i orzeszkami. O tak, o tak. Takie śniadanie to jest znacznie przyjemniejsza rzecz niż bekon w plastrach, powiadam wam. Powojenna historia Grecji nie była prosta. Cofnijmy się do czasów II wojny światowej, jej końca, kiedy to Churchill ze Stalinem dzielili strefy wpływów na Bałkanach. Wówczas to w przypadku Grecji ustalono, że 90% mają Brytyjczycy, a 10% Sowieci. Ale w Grecji okupowanej najpierw przez Włochów, potem przez Niemców była bardzo silna komunistyczna partyzantka. I po wojnie doszło tu do wojny domowej. W końcu siły komunistyczne zostały pokonane. Więc demokracja, monarchia. Ale w roku 1967 do władzy doszła junta czarnych pułkowników. Przewrót wojskowy i rządy terroru. To jest budynek, który tragicznie zapisał się w historii Grecji. Tamten budynek i ta brama. To jest brama do Politechniki. I tutaj pod koniec rządów czarnych pułkowników w roku 1973 doszło do protestów studenckich. Ową bramę sforsowały siły wojskowe, spadochroniarze, wkroczono na teren uczelni i zabito kilkadziesiąt osób. Różnie źródła mówią. Niektórzy twierdzą, że ofiar było aż 200, niektórzy, że 80. Jakby nie było, to było straszne. I to był początek końca rządów czarnych pułkowników. Takie junty zawsze chcą coś zrobić ekstatycznego na koniec, kiedy widzą, że grunt pali im się pod nogami. Tak jak junta w Argentynie chciała zająć Falklandy, Malwiny, tak tutejsza junta chciała przyłączyć do Grecji Cypr. No i wiecie, Turcy wylądowali na Cyprze,
konflikt grecko-turecki, rok 1974, koniec rządów czarnych pułkowników. To jest pomnik upamiętniający tę smutną historię i to jest owa brama zdemolowana przez wojsko w roku 1973. Z Politechniką sąsiaduje dzielnica o nazwie Egzarchia. To jest dzielnica, w której z reguły zaczynają się wszystkie ateńskie protesty. To również tutaj zaczynał się ten protest, o którym przed chwilą mówiłem. Dzielnica, która ma wyraźny charakter anarchistyczno-lewicowo-studencko-artystowski. Przed chwilą za mną była budowa. Doprowadzają tu metro. Z reguły jak gdzieś doprowadzają metro, to wszyscy się cieszą. Tutaj się martwią, ba, w dodatku przeciwko budowie tegoż metra protestują, gdyż twierdzą, że metro to będzie więcej ludzi, więcej turystów, Airbnb, wyrzucą stąd mieszkańców, zrobią apartamenty do wynajęcia na krótkoterminowy najem, co zmieni nieodwołalnie charakter tego miejsca. Jak będzie, czas pokaże. Właśnie tutaj, w samym sercu lewicowych Aten, warto dokończyć historię czarnych pułkowników. Otóż do momentu powstania hunty, do momentu przewrotu, Grecja była monarchią i była nią jeszcze jakiś czas potem. Król Konstantyn II początkowo wspierał pułkowników, chodziło o zagrożenie komunizmem. Ale kiedy okazało się, jak są brutalni, wycofał owo poparcie, ba, zorganizował coś w rodzaju kontrprzewrotu, nieudanego. Król wyemigrował i potem proklamowano, a w zasadzie oktrojowano, nadano Grecji nową konstytucję i utworzono z niej republikę. I co w tym wszystkim jest ważne? Otóż ta wojna domowa z lat 40. i potem rządy czarnych pułkowników, rządy hunty spowodowały, że z Grecji wyjechało mnóstwo ludzi. Była wielka emigracja, jej dwie fale. I wiele osób wyjechało również do Polski, która wtedy była w tak zwanym obozie socjalistycznym. No i mamy mnóstwo wspaniałych Polaków, którzy są greckiego pochodzenia, którzy urodzili się w Polsce z greckich rodziców. Jorgos Skolias, Jorgosie, ukłony niskie, wybitny artysta. Eleni, mnóstwo innych, zwłaszcza na zachodzie Polski. Jak ktoś chodził do szkoły w latach 50., 60., to zawsze w klasie miał jakieś greckie dziecko, a ryba po grecku, no, nie mam na to żadnych dowodów, ale moim zdaniem to polskie danie zostało stworzone właśnie przez emigrantów z Grecji poprzez tęsknotę za lokalną kuchnią. Wzięli to, co mieli, czyli rybę, dość często filet z morszczuka, bo innej nie było, jarzyny, no nie oliwa, bo jej też nie było, olej. I moim skromnym zdaniem tak właśnie powstała ryba po grecku. Pułkowników już nie ma monarchii w Grecji. Owo lewicowe jądro Aten w dalszym ciągu takowe jest. A ja mam świeżo wyciskany soczek z pomarańczy, do którego pierwszy raz się z tym spotykam. Dla dodatkowej osłody podają tutaj owoce z syropu. Po dobre rzeczy trzeba stać w kolejce i chwilę na nie poczekać. A tutaj dają dobre rzeczy. Bardzo słynne miejsce, Lefteris Opolitis, tak się nazywa. A co tu dają, no to wyjaśnię detalicznie już na zewnątrz. Na razie zamówienie, które za chwilę zostanie zrealizowane. To jest niezwykle szanowany grecki street food, jedzenie uliczne.
To miejsce działa tu od roku 1951. Jakie jest najbardziej typowe dla Grecji jedzenie uliczne? No przede wszystkim pita, czyli ów placek, i w ten placek wkłada się różne rzeczy mięsne. No, gyros, czyli mięso, które jest opiekane na pionowym ruszcie. Coś, co u nas nazywa się doner kebabem. Nie tylko u nas zresztą, no, w Niemczech przede wszystkim. Turecka sprawa. Ale tutaj to jest gyros. Natomiast są jeszcze inne rodzaje. Mamy szaszłyczki, czyli, wieje. Szaszłyczki, czyli suwlaki. Mamy również kiełbaski, różne rodzaje kiełbasek. Ta tutejsza nazywa się sudzuki. Najczęściej owo mięso to jest drób albo wieprzowina, natomiast tutaj podają wołowinę, więc mam ową kiełbaskę wołową, zawiniętą w ten placek. No, są jarzynowe i przyprawowe dodatki i mam wołowy szaszłyk z mielonej wołowiny. Pita jest wyśmienita, gdyż jest nie dość, że na tym mięsie podpiekana, tak jak lepinia na czewapach w Bośni, ale również jest smarowana tłuszczem jagnięcym albo też baranim. No i to jest rzecz, jak twierdzą Ateńczycy, najlepsza z możliwych. Zresztą kolejka o tym świadczy. Zacznijmy od kiełbaski. Podobno jedno i drugie wywodzi się z Konstantynopola, czyli dzisiaj Stambułu. Spróbujmy najpierw tego. No już sama konsystencja tej pity jest świetna. Mocno przyprawione, ale nie ostre, bardzo przynajmniej. Oregano wyczuwalne. A teraz coś, co jest tutejszym największym przebojem, czyli wołowe suwlaki. Świetna rzecz, świetna. Kolejka cały czas stoi. Jeśli mówimy o słodyczach, to wielkim miejscowym przysmakiem są lokumades, czyli maleńkie ponczusie, drożdżowe ciasto, smażenie w głębokim tłuszczu, a potem ciepłe, posypywane cynamonem i ziarnami sezamu. I to jest lokal, który coś takiego podaje, ba, on niczego innego nie podaje. Tutaj na bieżąco pan te ponczusie smaży i do tego jest woda, nic więcej. Niewiarygodne, że takie lokale działają i przychodzą do nich ludzie tylko na jedną rzecz. Zero kompromisów, wyłącznie lokumades. No. Żeby to lepiej zrozumieć, musimy cofnąć się głęboko do przeszłości. Otóż owe ponczusie są już opisywane przez starożytnych Greków. One właśnie z tej starożytnej tradycji się wywodzą. Były uważane za niezwykły przysmak, mianowicie podawano je uczestnikom olimpiad starogreckich. O, widzicie tutaj ów kształt. Tak było wlewane ciasto. To jest jeszcze skropione syropem cukrowym. No i już nie gorące, ale ciepłe. Słodkie, chrupiące, po prostu pyszne. Dotychczas penetrowaliśmy wyłącznie śródmiejskie dzielnice Aten, zatem robiliśmy to pieszo, przemierzając codziennie mnóstwo kilometrów. Ale bez odrazy, ba, z przyjemnością wielką i ciekawością. No nie było sensu jeździć metrem, który jest tutaj podobno bardzo wygodny, jeszcze nim nie jechałem, tylko chodziłem. Ale teraz jedziemy na przedmieścia tego naprawdę wielkiego miasta, 4,5 miliona mieszkańców, metropolia. Jedziemy busikiem, jedziemy w bardzo
ważnej, spożywczej, greckiej sprawie. Grecja jest jednym z najstarszych na świecie krajów winiarskich. O ile nie najstarszym. No, trwają spory, czy pierwsza winorośl to dzisiejsza Gruzja, Armenia, czy też Grecja. No w każdym razie wino robi się tutaj od niepamiętnych czasów. A jak jest wino, to jest również pewnego rodzaju produkt dodatkowy, czyli destylat, który można zrobić z winogron. No, wpadli na pomysł koniaków i armaniaków Francuzi już dawno temu. No więc w roku 1888 pan Spiros Metaxas postanowił zrobić to samo w Grecji. Czyli stworzyć produkt, który byłby właśnie z tymi dwoma przeze mnie wymienionymi konkurował. I stworzył coś, co na początku nazywano koniakiem. Kiedy Francuzi wprowadzili apelację i zastrzegli nazwę Metaxa, bo o ten produkt chodzi, zaczęła być nazywana brandy. Ale w sumie dzisiaj Metaxa to Metaxa. Nie pozycjonuje się w żadnej z kategorii, gdyż jest czymś, co powstaje w jedyny, tylko temu produktowi właściwy sposób. No i o tym więcej za chwilę. O sezamie. Wkraczamy tutaj, by wyjaśnić Wam, czym tak naprawdę jest Metaxa. No, podstawa to eau de vie. Eau de vie de vin to francuski termin. Eau de vie oznacza destylat. Może być z różnych owoców, ale eau de vie de vin znaczy, że jest to destylat z winogron. No tak jak w wypadku wszystkich innych brandy czy koniaków, ale ma jeszcze coś, czego nikt inny nie ma w owym świecie. Mianowicie infuzję ze śródziemnomorskich ziół oraz z róż górskich greckich oraz dodatek maleńki muskatu, czyli słodkiego wina, które najczęściej pochodzi ze szlachetnego szczepu, który nazywa się muscat Samos. I tak jest od swego zarania produkowana. Zresztą firma zaczęła rozwijać się bardzo prężnie i szybko. Tu mamy dyplom z przełomu XIX i XX wieku z wystawy we Francji. Wtedy jeszcze nazwa koniak nie była zastrzeżona i mamy tu, widzicie, napis koniak eau de vie de vin. No i dyplom, nagroda. Tych nagród jest mnóstwo. Idziemy w pewne określone miejsce do części tej piwnicy, która ma niezwykłe właściwości i różni się od większości znanych mi piwnic znacznie. Każdy rodzaj alkoholu wlany do beczki paruje. Paruje zarówno woda, która jest przecież częścią każdego alkoholu najważniejszą, ale paruje i sam alkohol. Nawet alkohol z reguły paruje szybciej niż woda. I ten proces nazywany jest w międzynarodowym świecie winiarskim i pochodnym, nazywany jest angielskim terminem angel's share, że po prostu dzielimy się z aniołami tym, co w beczkach. No bo poziom tego, co w tych beczkach jest, się zmniejsza i moc tego, co jest w beczkach, nieco słabnie. Natomiast z powodu mikroklimatu panującego w tej piwnicy mamy tutaj proces w pewnym sensie odwrotny. To znaczy, to też paruje, ale tutaj woda paruje szybciej niż alkohol. Zatem moc tego, co w tych beczkach, nie słabnie, tylko krzepnie. I ten proces nazwano Angel's Treasure. No i tutaj mamy właśnie Metaxę Angel's Treasure, która jest również w butelce do spróbowania przede mną. To jest single cask, czyli z jednej beczki.
No i już wam mówię, jaka ona jest. Moc dość zacna, bo 42,5. I teraz nos. Nos jest w pewnym sensie najważniejszy, bowiem od razu można stwierdzić, czy wystaje tutaj alkohol. Jeśli mamy takie uderzenie ostre, nieprzyjemne, to w ogóle odłóżmy to i nie pijmy. A tutaj mamy delikatność. Wyczuwam wyraźnie zapach jakby rozgniecionej w dłoniach skórki z włoskich orzechów. Zobaczcie, jaki ładny kolor. Sprawdzimy, czy są łzy. Są piękne, prościutkie, więc wszystko jak należy. No i teraz smak. Delikatność. Delikatność jak bryza wieczorna z nad Morza Egejskiego. Świetna kompozycja. Tego miejsca normalnie zwiedzać nie można, ale poprosiliśmy, byśmy mogli tu wejść. No i jesteśmy ku pożytkowi nas wszystkich. Przedmieścia Aten też są bardzo mocno kulinarnie reprezentowane, więc nie radzę ich lekceważyć. Lokal, który nam polecono, po polsku nazywa się on Jorgos z Głębin. Jest to lokal całkowicie nieturystyczny. Menu tutaj w zasadzie jest zbędne. Menu się nie czyta. Mianowicie ogląda się to, co jest do jedzenia. No zobaczcie, to jest takowa wystawka. To jest restauracja rybna i to wszystko, co tutaj jest, podają. Trzeba tylko mówić, co się chce i czy się chce, by to było upieczone na ruszcie, czy to ma być usmażone, czy ma być uduszone, czy też ma być podane z makaronem. To wszystko, co jest tutaj, jest do naszej dyspozycji. Zaraz odbędę z panem pertraktację, a co z tego wyniknie, zobaczymy na stole. This is sardines or? Yeah, we can make it or grilled or fried, every one. What do you think? Grilled? Grilled is better. Yeah. Maybe grilled. Okay. Na razie mamy krewety, które zrobione zostaną na sposób saganaki. O, chciałem to zjeść. Po 3 barweny na głowę i pół kilo świeżutkich sardynek. No ale coś jeszcze, chyba coś jeszcze. A what do you do with that one? Small fish. Fried? Very nice. Yeah, only for fried. This is very nice. Okay. Te malutkie rybki, takie jak w Dalmacji, usmażone. No i I think will be enough with salads. Yes. Salads and on your table. Yeah. Są wielkie ryby, ale będziemy mieli dużo różności wspaniałych. Sałaty przyjdą. Yes. Thank you very much. Ewcharisto. Ależ pięknie. Obrusy papierowe. Wino domowe w szklaneczkach, zresztą świetne. No i to, co przede mną. Same cuda. Krewetki saganaki. Saganaki to sos lekki pomidorowy, wzbogacany fetą, w tym wypadku jeszcze pasemkami papryki. Doskonały sos. To nie jest taki mocny pomidorowy sos jak do makaronu. To jest taka pomidorowa mgiełka, pomidorowo-fetowa, ale dobre. Małe rybki, gawuny, no tak jak w Dalmacji. Pociągnięte mąką krupczatką, mnóstwo cytryn i to się w całości tak chrupie. Piękno. Barweny. Barweny tak wspaniale podane, że komisarz Montalbano by po prostu oszalał na widok tego. On spożywał mnóstwo takich barwen. Tutaj mamy sardyneczki, do tego jakiś sos. Co to jest? Co to jest? A co to jest? To jest oliwa, czyli najlepszy sos, jaki został wymyślony przez naturę. Do tego sałatka choriatiki, feta przysłania wam tutaj widok na miejscowe jarzyny. Tu mam jeszcze takie
krokieciki cukiniowe, widzicie zielone wnętrze, caciki. Piękne, szczere, proste, tawerniane jedzenie. Tego bym chciał. O. Cudo. Spotkanie z Atenami wypada zakończyć w Pireusie. Pireus to osobna jednostka administracyjna, ale od czasów starożytnych to było właśnie ateńskie okno na świat. Owa zatoka dzisiaj nazywa się Mikrolimano, kiedyś nazywała się Munikia i to był właśnie główny port starożytnych Aten. Zresztą samo miasto z owym portem było połączone drogą obwarowaną, by nawet w razie oblężenia mieć dostęp do morza. Ta zatoka jest również symbolem zwycięstwa demokracji nad tyranią. Otóż po wojnie peloponeskiej Sparta narzuciła Atenom bardzo srogi reżim 30 tyranów. I ateńscy demokraci pod wodzą Trazybulosa zorganizowali się i właśnie tutaj nad ową zatoką w roku 403 przed naszą erą spuścili łupnia tyranom. Demokracja zwyciężyła. I to jest właśnie ów symbol, a przede wszystkim jest to piękne miejsce. Dzisiaj nie pełni już funkcji portowych dla wielkich jednostek. Jest to port rybacki, kawałek dalej port jachtowy. Jeśli mogę na chwilę wcielić się w wujka Dobra Rada, a w zasadzie w wujka Dobrą Radę, to apel taki. Nie zwiedzajcie Aten w lipcu i w sierpniu. To jest trudne miasto. To jest miasto, które wymaga od nas znacznej wędrówki pieszej. No już samo wspinanie się na Akropolis jest wyczynem. I te wszystkie dzielnice trzeba dużo chodzić, a w lipcu i w sierpniu jest tu potwornie gorąco. My jesteśmy tu na przełomie października i listopada. I gdyby nie to, że powinienem wyglądać ładnie w słońcu, to bym siedział teraz w cieniu. Jest 25 stopni, woda ma niemal taką samą temperaturę jak powietrze. No, tutaj się nikt nie kąpie, ale w Pireusie są również plaże. To jest idealny czas. To jest idealny czas, by bez znoju to wszystko ogarnąć. Powietrze pachnie, powietrze nie parzy, powietrze jest czyste, niebo błękitne, słońce jasne, lecz nie palące. I właśnie o to chodzi. Samo miasto wydaje się być niezwykle przyjemne. Szerokie arterie, współczesne najczęściej budownictwo, schludność, ale musicie pamiętać, że o ile Ateny nie ucierpiały w czasie II wojny światowej, tak Pireus jako port, strategicznie ważny port, został przez aliantów zbombardowany, więc to nie najgorzej postawiono częściowo ponownie po wojnie. Port. No tutaj trudno od tego słowa uciec. A tak naprawdę nasz króciutki spacerek po Pireusie wiedzie od portu do portu. Jakże mikry wydaje się być ów dawny, historyczny, ateński port w Pireusie w porównaniu z tym gigantem. Oto port właściwy, a w zasadzie tylko jeden maleńki jego fragmencik, jeden z 10 największych portów w całej Europie. Port pasażerski, bardzo istotny. Jeśli udajecie się na którąś z wysp greckich, no to najczęściej musicie właśnie do Pireusu przyjechać i tutaj wsiąść na pokład promu. Również niezwykle ważny port kontenerowy. Dzisiaj to jest własność Chińczyków. Grecy to ludzie morza, oczywiście wyjąwszy tych, którzy zajmują się na przykład ogrodnictwem czy też hodowlą owiec. Ale to właśnie Grecy wydali na świat mnóstwo marynarzy, armatorów, Onassis to tylko jeden z przykładów. Dla mnie sam widok promów, sam widok portu
To smak przygody, gdyż kojarzy się z podróżą. I nas dzisiaj czeka podróż. Co prawda nie promem, bo zajęłoby to kilkanaście godzin, lecz samolotem. Ale tak, udajemy się na bardzo odległą grecką wyspę, na Samos. I właśnie Samos będzie tematem kolejnego odcinka. Taleme.